Hej, witam was na kanale Hajkar, z tej strony Michał i zapraszam na test Kii Niro EV. Jest to druga generacja tego modelu, która zmieniła się o 180 stopni w stosunku do poprzednika. Zaczynając od nazwy i zmiany z e-Niro na Niro EV, po sam wygląd, który w e-Niro był stonowany, można by wręcz powiedzieć, że trochę nudny, a popatrzcie tylko na tego. Mimo takich kwadratowych kształtów wygląda naprawdę interesująco i ma sporo ciekawych akcentów. Niro występuje też w wariancie hybrydowym oraz hybrydowym typu plug-in, ale dzisiaj skupimy się tylko na elektryku. Dobra, zacznijmy jak zwykle od koloru. Tutaj mam lakier zielony, taki miętowy może, o nazwie Cityscape Green, który prezentuje się bardzo ładnie, a sama gama kolorów jest mocno rozbudowana. A w dodatku za 2000 zł możemy dokupić kontrastujący słupek C w kolorze szarym lub czarnym. Z przodu widzimy prostą maskę, taką czarną listwę z ciekawymi wzorkami, zastępującą wlot powietrza, który w elektryku nie jest potrzebny, a pod nim znajduje się klapka od portu ładowania. Poniżej nowy styl reflektorów, więcej czarnych elementów i srebrna listwa na dole. Z profilu chromowana listwa w górnej części okien, prowadząca do słupka C, za którym kryje się dziura. Oczywiście zamierzona dziura do przepływu powietrza. Są też bardzo duże, takie kwadratowe lusterka, a także piano black na nadkolach oraz na drzwiach. Na koła składają się felgi aluminiowe w rozmiarze 17 cali, mocno zabudowane po raz kolejny dla lepszego opływu powietrza z oponami 215×55. I są to jedyne dostępne felgi w Niro EV. Z tyłu widzimy zaskakująco duży spoiler będący przedłużeniem dachu, nowe lampy w kształcie bumerangu, a także więcej piano black na zderzaku, na którym wylądowała niestety część świateł i srebrną listwę na dole. System bezkluczykowy działa tutaj tak jak w pozostałych kijach, czyli zawsze musimy naciskać przycisk na klamce. Przechodząc do wymiarów, z Niro mam taki sam dylemat jak z testowanym tydzień temu DSM-4, którego test znajdziecie pod filmem w opisie. Otóż nie wiem do którego segmentu go zaliczyć. Patrząc na wysokość 157 cm to raczej crossover segmentu C, jednak prześwit tylko 15 cm jest bliższy typowemu kompaktowi. Ale segment to tylko segment, nie ma za dużego znaczenia, więc przejdźmy do bagażnika. Ten w wariancie elektrycznym ma 475 litrów, a to dużo więcej niż PHEV i trochę więcej niż pełna hybryda. Niestety ma on twardy plastik na boczkach, który z czasem będzie się rysował. Na pocieszenie mamy dwa haczyki na reklamówki, a także takie wnęki po bokach. Próg wyładunkowy jest praktycznie zerowy, chyba że opuścimy podłogę na niższy poziom, to wtedy znacząco rośnie. Ale tak naprawdę dopiero wtedy mamy pełne 475 litrów pojemności, a przy kanapie powstaje takie wzniesienie. Pod podłogą mamy bardzo dużo miejsca na różne graty, jak zresztą widzicie, także spokojnie mieści się tutaj cieniutka osłona bagażnika. Oparcie kanapy składa się w stosunku 1/3 do 2/3 i można to spokojnie zrobić z bagażnika. Pojemność rośnie wtedy do 1392 litrów i w przypadku obniżonej podłogi mamy dosyć mocny uskok, a po jej podniesieniu jest praktycznie płasko. A i jeszcze plus za uchwyty na pasy. Klapa może być sterowana elektrycznie, ale tylko w najwyższej wersji wyposażenia. Tutaj jest manualnie i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie tablica rejestracyjna, która za każdym razem brzęczy. Jednak to nie jest całość bagażnika, ponieważ mamy jeszcze przedni, który może być nazwany po amerykańsku frunk lub po brytyjsku fruit. Znaczy jest to bardziej schowek, bo ma on 20 litrów, ale jest naprawdę idealny do przewożenia kabli. Wskakujemy na kanapę, co możemy uczynić z łatwością, bo drzwi otwierają się praktycznie pod kątem prostym, a sam otwór jest szeroki. Przy wzroście 1,72 m, siedząc sam ze sobą, mam ogrom miejsca przed kolanami. Pod fotelem jest mało miejsca na stopy, a nad głową 5 palców wolnej przestrzeni. Możemy ją jeszcze trochę zwiększyć, ponieważ oparcie kanapy jest delikatnie regulowane. Sama kanapa jest prawie całkowicie płaska, ale dobrze podpiera uda, więc siedzi się na niej wygodnie. Na skrajnych miejscach są wejścia Isofix, a zagłówki regulują się w takim stopniu. Na środku otwierany miękki podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki. Tylne drzwi, jak na segment i cenę Niro EV, wykończone są tragicznie.
Wszędzie mamy twardy plastik, tylko klamka wygląda całkiem ładnie i podłokietnik jest w miarę miękko obszyty materiałem. Schowki też są malutkie. Oparcie fotela jest również w całości wykonane z twardego plastiku. Są gazetowniki i wejścia USB-C. Na środku nawiewy. Pod kanapą mamy też wejście 230V, a podłoga jest całkowicie płaska. Przechodząc do przodu, witają nas fotele, które mi z wyglądu się średnio podobają, a w dodatku siedzi się w nich wyżej i dosyć pionowo. W wersji L są one skórzano-materiałowe, a ich wyprofilowanie jest przeciętne, tak samo jak dosyć krótkie siedzisko. Fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w 8 kierunkach wraz z dwukierunkową regulacją odcinka lędźwiowego, a fotel pasażera w pełni manualnie bez regulacji lędźwi. I plus za regulację wysokości mocowania pasa. Pora przejść do deski rozdzielczej, która wygląda bardzo ładnie i futurystycznie. Ma dwa połączone ekrany, które jednak nie wystają ponad kokpit i wyróżniającą się kierownicę. Kierownica, która jest miękka i dobrze trzyma się w dłoniach, jednak jest ona dwuramienna i ma ogromny środek, przez to wygląda bardzo ociężale, aż wydaje się za duża. Ma sporo przycisków i przełączników, w tym osobny od trybów jazdy w dolnej części, a także łopatki z tyłu do zmiany mocy rekuperacji. Za kierownicą mamy już dobrze znane wszystkim zegary cyfrowe o przekątnej nieco ponad 10 cali. Są one dokładnie takie same jak w testowanym przeze mnie Exidzie czy Sportage, czyli są funkcjonalne i wyglądają ładnie. Mają kilka motywów, które mogą się zmieniać wraz z trybem jazdy lub możemy ustawić jeden motyw, który się nam najbardziej podoba poprzez ekran główny. Za to na szybie widzimy wyświetlacz head-up. Zawiera on podstawowe funkcje jak prędkość czy odczytane znaki, ale możemy też wybrać, które informacje chcemy mieć dodatkowo pokazywane, np. tempomat. Na środku również taki sam ekran multimediów jak w innych kijach o tej samej przekątnej nieco ponad 10 cali co zegary cyfrowe. Jeśli chcecie o nim więcej posłuchać, to zapraszam do testu Exida, który znajdziecie w opisie. Tutaj mamy osobną zakładkę EV, która ładnie pokazuje nam procent naładowania baterii, najbliższą stację ładowania, a także zasięg, który nam został i o ile możemy go zwiększyć, wyłączając klimatyzację. Ustawić możemy też do ilu procent maksymalnie chcemy naładować samochód, co na pewno wydłuży żywotność akumulatora. System obsługuje oczywiście Apple CarPlay i Android Auto. CarPlay działa bardzo dobrze i płynnie, niestety połączenie jest tylko przewodowe i działa tylko przez port USB-A. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj podstawowy zestaw z 7 głośnikami, który gra przyzwoicie, niczym się zbytnio nie wyróżnia. Kamera cofania ma akceptowalną jakość, a linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Pod spodem mamy taki sam dotykowy panel z pokrętłami jak w Sportage. Możemy wybrać, czy chcemy mieć pokazane przyciski skrótowe do funkcji multimediów, czy sterowanie klimatyzacją. Wtedy pokrętła również zmieniają swoją funkcję. Poniżej widzimy wejścia USB, a także chłodzoną ładowarkę indukcyjną. Na tunelu środkowym wyróżnia się spore pokrętło wyboru kierunku jazdy, ale mamy też kilka przycisków funkcyjnych, w tym Auto Hold, który raz włączony taki pozostaje i nie musimy tego robić po każdym odpaleniu auta. Kia Niro jest kiepsko wykończona. Góra deski rozdzielczej lekko ugina się pod palcem. Przed pasażerem takie listwy, które są twarde, ale wyglądają ładnie. Niżej oczywiście twardo, włącznie z całym tunelem środkowym. Za to podłokietnik jest bardzo miękki i komfortowy, jednak nie ma regulacji. Góra drzwi lekko ugina się pod palcem, tak samo jak boczek. Podłokietnik całkiem miękki. A przy uchwycie mamy dużo ciekawie wyglądającego wykończenia, podobnego do tego przed pasażerem. No i oczywiście, jak to ostatnio w kijach, mamy mnóstwo piano black, z którego wykończona jest prawie cała konsola centralna. Dobra, to zobaczcie schowki i idziemy pod maskę.
A w zasadzie to nie pod maskę, bo tutaj jak już wiecie jest przedni bagażnik. Kia Niro EV występuje tylko w jednej wersji napędowej. Jest to synchroniczny silnik elektryczny o mocy 204 koni mechanicznych i momencie obrotowym 255 Nm z napędem tylko na przód. Kia deklaruje, że Niro EV do setki przyspieszy w 7,8 sekundy. Sprawdźmy, jakie czasy udało mi się osiągnąć we wszystkich trzech trybach jazdy. Do pomiarów nie użyłam żadnego specjalistycznego sprzętu, więc uznajcie je za poglądowe. No, powiem wam, że zdziwiły mnie te wyniki. Tryb Sport był wolniejszy od pozostałych trybów o prawie sekundę. Szczerze mówiąc, nie wiem skąd ta różnica i czemu tryb Sport okazał się najwolniejszy z miejsca, ale podczas jazdy jest dokładnie na odwrót. Ogólnie Kia Niro EV jest niesamowicie dynamicznym samochodem podczas typowej jazdy, jak to większość elektryków. Spod świateł będziecie zawsze pierwsi, no chyba że traficie na jeszcze mocniejszego elektryka. Moment obrotowy dostępny jest od samego dołu, więc w każdej chwili mamy pełną moc, bez żadnego oczekiwania na redukcję skrzyni biegów, czy wkręcanie się silnika spalinowego na odpowiednie obroty. Przy prędkościach autostradowych czuć, że przyspieszenie nie jest aż tak gwałtowne jak w mieście, ale dalej nie można narzekać na brak dynamiki. Są tutaj też tryby jazdy, które jeśli chodzi o dynamikę, wpływają tylko na reakcję pedału przyspieszenia. W trybie Eco jest ona oczywiście trochę uśpiona, jakby samochód chciał się upewnić, czy na pewno chcemy gwałtownie wykorzystać pozostały prąd w akumulatorach. Ale dalej jest to reakcja lepsza niż w samochodzie spalinowym. W trybie Normal reakcja na dodanie gazu jest już świetna, ale dopiero tryb Sport sprawia, że w chwili naciśnięcia na pedał samochód od razu wyrywa do przodu, co jest po prostu wielką frajdą i w tym trybie jeździłem najczęściej. A wybierałem go prawie zawsze w połączeniu z funkcją iPedal, czyli maksymalnym stopniem rekuperacji, który tutaj oznacza jazdę tylko za pomocą pedału przyspieszenia. Po jego odpuszczeniu Niro zwalnia i to mocno, aż do pełnego zatrzymania. O ile nie zdarzy się nic niespodziewanego, to w mieście można w tym trybie jeździć cały czas, nie dotykając wcale pedału hamulca. Jednak jak długo bez postoju na ładowanie będziemy mogli cieszyć się tak dobrą dynamiką? Akumulator ma tutaj pojemność użyteczną 64,8 kWh, co według producenta zapewnia zasięg 460 km w cyklu mieszanym, co oznaczałoby średnie zużycie energii na poziomie 16,2 kWh na 100 km. Podczas mojego testu temperatura oscylowała w granicach od 0 do 10 stopni Celsjusza, a jak wiem, samochody elektryczne są o wiele bardziej podatne na temperaturę niż silniki konwencjonalne. Jednak mojemu egzemplarzowi pomogła trochę pompa ciepła, która najlepiej sprawdza się właśnie w tym przedziale temperatur.
Więc w mieście osiągałem różne wyniki. Od 11 kWh jeżdżąc bardzo ekonomicznie do 14,6 kWh jeżdżąc agresywnie i ciągle w trybie sport. Średnio wyszło mi około 13 kWh na 100 km, co jest naprawdę super wynikiem i przekłada się na zasięg 500 km. Przy 90 km na godzinę zużycie energii wyniosło 15,5 kWh, co przekłada się na 420 km zasięgu. A przy 140 km na godzinę było to już 26,5 kWh i zasięg spada wtedy do zaledwie 250 km. Na autostradzie lepiej trzymać się prędkości 110-120, ponieważ powyżej tej prędkości zużycie energii drastycznie rośnie. Podczas mojej już typowej trasy wieczorem po mieście Niro zużyła mi 12,2 kWh na 100 km, a podczas całego testu i przejechania prawie 400 km wynik to 17,6 kWh, czyli jakieś 370 km zasięgu. Druga kwestia to ładowanie. Niro EV ma ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, więc ładując prądem zmiennym choćby o mocy 20 kW, samochód i tak przyjmie tylko 11. W przypadku prądu stałego maksymalnie będzie to 71 kW i według Kii ładowanie od 0 do 80% będzie trwało 43 minuty. Ładując z normalnego gniazdka domowego, Kia pokazywała moc 2,2 kW, co przekłada się na jakieś 30 godzin pełnego ładowania. A po podłączeniu do wallboxa o mocy 22 kW, Kia przyjmowała tylko 11,2 kW, co jednak już znacząco skraca czas ładowania do około 6 godzin. Zobaczmy teraz, jak Kia Niro EV poradzi sobie na nierównej drodze. Jest naprawdę dobrze. Niro, ważąc niecałe 1700 kg, jest całkiem lekka jak na elektryka, więc zawieszenie nie musi sobie radzić z jakimś ogromnym ciężarem. Jest ono zdecydowanie nastawione na komfort, co czuć, kiedy spróbujemy pojeździć nią szybciej po zakrętach. Niro buje się wtedy trochę na boki, co w połączeniu z lekkim, takim leniwym układem kierowniczym sprawia, że taka jazda nie przynosi żadnej frajdy. Ale umówmy się, to nie jest samochód do tego. Wyjedźmy teraz na autostradę. Wszystkie samochody elektryczne są zwykle lepiej wyciszone od ich konwencjonalnych odpowiedników, ponieważ nie mają one silnika spalinowego, który pracując zagłusza część odgłosów z zewnątrz. W Kii Niro jest pewnie podobnie, co sprawdzę podczas testu wersji hybrydowej. W elektryku wyciszenie stoi na dobrym poziomie, jedynie chciałbym może mniej słyszeć drogę podczas jazdy bardziej chropowatym asfaltem. Wersja L wyposażona jest w adaptacyjny tempomat, taki sam jak w testowanej przeze mnie Kii Sportage. Działa on w pełnym zakresie prędkości, świetnie utrzymując dystans od samochodu poprzedzającego, a podczas jazdy autostradą sam zmienia prędkość, bazując na danych z nawigacji i odczytanych znakach, jednak robi to dopiero za znakiem, co jest już przekroczeniem przepisów. Z utrzymaniem na środku pasa ruchu radzi sobie dobrze, jednak często potrafi zgubić granicę pasa, jeśli ten zmieni się z namalowanego na np. krawężnik. Nie zdał on też mojego testu szykany. Z pierwszym zakrętem w prawo dał radę, niestety odbicie w lewo to już było dla niego za dużo. Mój egzemplarz wyposażony był również w pakiet technologiczny, który zawiera m.in. automatyczną zmianę pasa ruchu, działającą tylko na autostradzie. Wystarczy, że wrzucimy kierunkowskaz i będziemy trzymać ręce na kierownicy, a Niro oceni, czy zmiana pasa ruchu jest bezpieczna i sama go zmieni, po czym wyłączy kierunkowskaz. Działa to naprawdę dobrze. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu zamka włączają się reflektory,
Pod lusterkami brak lampek, oświetlone są przednie klamki, a z tyłu włączone lampy. Mam wersję bez okna dachowego, które zawiera również LEDowe podświetlenie wnętrza, więc tutaj mamy wszędzie żarówki. Bagażnik oświetla tylko jedna lampka, która tak sobie z tym radzi. Za to przedni bagażnik ma już lampkę LEDową, tak jak port ładowania. Z tyłu również mamy żarówki, które jednak jasno świecą i wszystko widać. Z przodu tak samo. A tak to wygląda po odpaleniu. Z tyłu totalnie ciemno, widoczne tylko przełączniki do otwierania szyb. Z przodu jest oczywiście lepiej. Dobrze widoczny head-up i zegary cyfrowe. Na kierownicy wszystkie przyciski podświetlone. Tak samo jak nad lewym kolanem i na drzwiach. Na środku wszystko dobrze widoczne. Pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem zwykła żarówka. Na podsufitce mamy trochę ciemno, a lusterka oświetlone zwykłą żarówką włączaną ręcznie. Mamy też tutaj oświetlenie ambientowe, znajdujące się tylko przed pasażerem i na pokrętle wyboru kierunku jazdy. Kolor możemy wybrać spośród tych przygotowanych przez Kiję lub spośród gamy 64 kolorów. Albo połączyć go z trybem jazdy. Tak wygląda oświetlenie zewnętrzne. Z przodu oświetlenie full LED z ciekawymi reflektorami. Na lusterku LEDowy kierunkowskaz, a z tyłu LEDowe lampy główne oraz LEDowy kierunkowskaz na zderzaku. Niestety zwykłe oświetlenie tablicy rejestracyjnej, które psuje trochę wygląd po zmroku. Tak świecą reflektory na postoju. Są to zwykłe reflektory LEDowe z manualną regulacją wysokości, więc nie możemy się tutaj spodziewać nic specjalnego. Świecą dosyć wąsko i nisko, a światła drogowe tutaj też za bardzo nie pomagają. Tak prezentują się one na zupełnie ciemnej drodze. Jak widzicie, jest tylko poprawnie, nie wyróżniają się niczym specjalnym. Oczywiście mamy tutaj funkcję automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi a mijania, która działa bardzo dobrze, z dużym marginesem bezpieczeństwa. A tak prezentują się one na autostradzie. Porozmawiajmy teraz o cenie. I tutaj będę podawał ceny standardowe, nie uwzględniając dopłaty rządowej. Cennik Kia Niro EV jest bardzo prosty. Mamy jedną opcję napędową i 3 wersje wyposażenia. Ceny zaczynają się od 192 tysięcy złotych za wersję M. Dopłata do wersji L to 21 tysięcy złotych, a do wersji XL to kolejne 18 tysięcy złotych. Tak wygląda Niro w wersji M. Jak widzicie, nie ma większych różnic, a do tego ten pomarańczowy ożywiający kolor bez dopłaty, ale niestety w tej wersji nie możemy nawet dobrać np. czujnika deszczu. A w kontraście tak wygląda najwyższa wersja wyposażenia XL ze wszystkimi pakietami, której cena to 243 tysiące złotych. Myślę, że płacąc tak duże pieniądze za samochód, możemy oczekiwać takich rzeczy jak przednie czujniki parkowania, czy elektrochromatyczne lusterko wsteczne, więc minimum, które bym wam polecał, to wersja L, której cena to 213 tysięcy złotych, od której możemy odjąć 19 czy nawet 27 tysięcy z tytułu dopłaty rządowej. Tak więc, przechodząc do podsumowania, muszę przyznać, że Kia Niro EV jeździło mi się bardzo przyjemnie, jak to elektryki mają w zwyczaju. Sama jazda nimi, czyli właśnie ta cisza i reakcja na dodanie gazu jest świetna. W dodatku Niro jest bardzo praktycznym samochodem, ma sporo miejsca w bagażnikach czy w kabinie, a do tego wygląda oryginalnie i jest bardzo oszczędna. Jednak jak to większość elektryków ma swoje wady, takie jak cena, która nawet po uwzględnieniu dopłaty rządowej jest porównywalna czy nawet wyższa od hybrydowej Kii Sportage, która jest po prostu samochodem z segmentu wyżej. Wadą, która nie dotyczy tylko Kii Niro, ale wszystkich samochodów elektrycznych, jest obecna infrastruktura, która oczywiście się poprawia, ale dalej nie wyobrażam sobie posiadania elektryka bez garażu z własnym gniazdkiem. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam do sekcji komentarzy pod filmem, gdzie możemy więcej podyskutować. Jeśli podoba się wam ten kanał i chcecie pomóc w jego rozwoju, to możecie zostawić subskrypcję przyciskiem pod filmem, lajka czy właśnie komentarz i widzimy się w następnych filmach. Bye!